Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Na początku powiem kilka słów o sobie, żebyście wiedzieli, z kim macie w ogóle do czynienia. Od 20 lat prawie już zajmuję się czynnie rekonstrukcją historyczną, głównie okresem XIV wieku, początkiem XV wieku. Zawodowo z kolei zajmuję się szyciem strojów historycznych i moim konikiem był właśnie okres średniowiecza, natomiast zdarzały mi się pojedyncze epizody szycia strojów z innych epok. Było to kilka ciuchów z wieku XVII, ale były to głównie żupany i kontusze, czyli takie bardziej polskie. Szyłam też stroje inspirowane wiekiem XVIII, ale nie były to do końca stroje historyczne. Szyłam też z okresu wczesnego średniowiecza, także zdarzało mi się szyć, tak jak powiedziałam wcześniej, również stroje z innego okresu, ale jakby nie było, głównie zajmowałam się średniowieczem. Przez ostatnie 3 lata słabo rekonstruowaliśmy cokolwiek. Razem z moim mężem już kilka lat temu planowaliśmy spróbować się też w innej epoce. Postanowiliśmy zająć się wiekiem XVII. Dlaczego XVII? Ja przede wszystkim dlatego, że bardzo chciałabym spróbować swoich sił w rekonstrukcji strojów, które w wieku XVII były używane. Poza tym jest to też ciekawy okres w historii, jakby nie było. O średniowieczu wiem naprawdę dużo, ponieważ przez wiele lat zajmowałam się rekonstrukcją tych strojów. Natomiast o wieku XVII wiem bardzo niewiele. To znaczy teraz już wiem całkiem sporo, ponieważ przez ostatnie tygodnie siedziałam i przeglądałam źródła, przeglądałam obrazy, eksponaty muzealne, przeglądałam książki, przeglądałam wykroje, po prostu wszystko, co się dało, żeby dowiedzieć się, jak stroje XVII-wieczne powinnam wykonać. Bardzo chciałam też przy okazji podziękować wszystkim osobom, które pomogły mi dowiedzieć się trochę więcej na temat XVII wieku. I jest to nasz kumpel Borg, Arkadiusz Przybół, który zajmuje się odtwórstwem XVII wieku. Jest to Kasia z pracowni Subrosa, która też rekonstruuje stroje z tego okresu. Oraz są to nasi przyjaciele Jędrek i Angela, którzy też zajmują się rekonstrukcją XVII wieku. Także bardzo Wam dziękuję za pomoc. Natomiast muszę przyznać, że rzeczywiście bardzo dużo informacji dowiedziałam się z książek i z obrazów przede wszystkim, które cały czas przeglądam. Jest już coś, co wiem, że mogłabym wykonać, co wiem już mniej więcej jak zrobić, mniej więcej. I postanowiłam się tym z Wami podzielić. Pierwszą rzeczą, którą zrekonstruuję i którą chciałabym Wam pokazać, bo pomyślałam sobie, że nadeszły takie czasy, że fajnie jest pokazywać to, co się robi, fajnie jest patrzeć na to, jak inni coś robią. Dlatego też stwierdziłam, że nagram swój pierwszy film, w którym będę wykonywała dokładnie koszulę kobiecą z XVII wieku, która, jak się okazało, wcale nie jest taka oczywista, jak mi się wydawało na początku, ponieważ według źródeł, które znajdowałam, które oglądałam, poza Włochami, o czym zaraz powiem, nie ma za bardzo obrazów, czy też nawet muzealne jakieś eksponaty znalazłam, ale obrazów jako takich, gdzie jest pokazana w całej okazałości koszula damska. Najczęściej ona gdzieś jest zakryta jakimś partletem, czy też jakimiś kryzami, czy też jakimiś odzieniami wierzchnimi. Natomiast takiego obrazu, gdzie jest baba po prostu w koszuli, nie ma. Wiem, że koszule mogły mieć kołnierze, albo mogły ich nie mieć. Tak jak mówiłam, na obrazach najczęściej widać tylko gdzieś jakiś fragmencik i nie do końca wiadomo, co tam pod spodem jest. Jakoś nie ma dla mnie do końca sensu to, żeby zakładać pod partlet koszulę, która ma kołnierz, czy też pod kryzę, no bo to po prostu trochę by przeszkadzało jedno drugiemu, ale wiecie, ubrania nie zawsze były praktyczne, więc nie wiadomo. Natomiast koszula, którą znalazłam, to jest koszula dokładnie właśnie włoska, którą przedstawił na swoim obrazie włoski malarz Orazio Gentileschi. Słuchajcie, on namalował obraz, który nazywa się The Lute Player. Namalowany był w okresie 1612-1615 i jest to okres, który mnie interesuje, ponieważ chcemy zająć się początkiem XVII wieku, tak okresem do 1600, powiedzmy 30 roku. Kilka informacji na temat tej koszuli. W ogóle ten obraz ludzi fascynuje, z tego co zauważyłam przynajmniej, bardziej strój wierzchni, który ta kobieta ma na sobie, czyli ta sukienka, która jest wiązana z tyłu. Natomiast mnie bardziej interesuje koszula na tym obrazie, ponieważ ona jest tak pięknie tutaj pokazana, że ja po prostu stwierdziłam, że dokładnie taką koszulę chcę mieć. To jest koszula, która wydaje się być mega prosta. Wiecie, no co tutaj takiego jest? No to koszula po prostu pomarszczona i tyle. Ale nie do końca, bo ona ma tutaj takie piękne 2 wykończenia, które tak mi się strasznie spodobały, że stwierdziłam, że taką koszulę zrobię. Jeden z tych elementów to jest łączenie rękawa z torsem, co w XVII też było dosyć popularne, bo ponieważ nie było to zszywane tak standardowo, jak się zszywa, tylko było to takim ozdobną plecionką, połączone jedno z drugim. I bardzo mi się to spodobało i stwierdziłam, że
chciałabym zrobić to w ten sposób, więc wiem, że rękaw w ten sposób mogę doszyć. Druga rzecz to jest dekolt. Otóż ta pani ma tutaj dekolt wykończony przepięknie. Naprawdę jest bardzo delikatny. Ten haft niestety nie jest do końca wyraźny, więc ja się zainspiruję haftami, które znalazłam gdzieś tam w źródłach i spróbuję znaleźć taki, który będzie mi przypominał to, co tutaj widzę, chociaż ja tutaj niewiele widzę, bo tutaj prawie nic nie widać, no ale coś tam widzę, no. Piękne zdanie. Dodatkowo, słuchajcie, wykończona jest, no właśnie nie wiem jak. Ma takie ząbki przy dekolcie i ja jeszcze nie wiem, jak to zrobić. Dlatego właśnie, słuchajcie, ta koszula moim zdaniem jest jednocześnie prosta, ale i też ma takie smaczki, które dodają jej takiego uroku. Mam trochę problem, bo nie do końca wiem, jak zrobić rękaw, ponieważ tutaj ten rękaw jest podwinięty i nie do końca widać, jak on powinien być zrobiony. Tak samo mam problem z dekoltem, bo nie ma go tutaj z przodu pokazanego. Pomyślałam, że zainspiruję się obrazami, które dokładnie ten sam artysta namalował, na których widać mniej więcej przody koszul. I tu możecie teraz zobaczyć właśnie taki obraz, na którym pięknie widać cały przód koszuli. I on nawet jest podobnie haftowany, słuchajcie. O Jezu, ta koszula wygląda prawie tak samo. Ale możecie tutaj zobaczyć sobie właśnie, że ten dekolt jest też tak ładnie wyhaftowany i jest dosyć głęboki. I na taką koszulę zakładanie krys czy tam partletu wydaje mi się, że ma większy sens. Ale to jest moje, słuchajcie, taka moja opinia. Okej, to jest koszula, którą, słuchajcie, spróbuję wykonać. Co i jak będę robiła, będę mówiła Wam w trakcie. Mam nadzieję, że część z Was może się zainspiruje i będzie coś takiego próbowało sobie zrobić. A być może część z Was po prostu będzie przyjemnie sobie oglądało moje wypociny. Zabieram Was teraz do mojej pracowni, w której całość spróbuję zrobić tak, jak mam nadzieję powinna wyglądać koszula z XVII wieku. Witam Was w mojej pracowni. Słuchajcie, jesteśmy w miejscu, w którym będę próbowała robić stroje XVII-wieczne, ale jak widzicie, dalej działam w średniowieczu, więc absolutnie z tego nie rezygnuję. W XVII wieku bardzo ważne było prasowanie, więc zaczniemy od wyprasowania lnu, który zaraz Wam pokażę. Jest to 100% tkanina lniana, którą wykorzystam na zrobienie koszuli. Materiał mam już przygotowany. To jest len, który ma szerokość 70 cm, dlatego troszeczkę inaczej uszyję tą koszulę niż uszyłabym ją pewnie normalnie. Koszula, którą chcę uszyć, ma bardzo specyficzny krój, ponieważ koszule włoskie, na które znalazłam wykroje, były cięte w taki sposób, że rękaw był doszywany tak, że stanowił on część dekoltu. Natomiast w tej koszuli, jak widzicie, można zauważyć, że rękaw doszyty jest tak jak w koszulach standardowych, na boku, czyli tu po prostu tak jak idzie szewek w takich normalnych koszulach. No i w związku z tym, że nie mogę znaleźć takiego wykroju, a przeszukałam już naprawdę bardzo dużo źródeł, postanowiłam, że zainspiruję się krojem koszuli, która nawiązuje w pewien sposób do koszuli tego typu, aczkolwiek będzie trzeba w niej zrobić dużo większy dekolt, więc będzie trzeba ją po prostu zrobić szerszą. Dekolty te marszczone, które się robi w takich koszulach, one muszą być wycięte naprawdę mocno, dlatego że przy marszczeniu on się wtedy będzie odpowiednio zmniejszał, a jak widzicie na obrazie, marszczenie na tej koszuli jest naprawdę bardzo, bardzo gęste, więc zależy mi na tym, żeby właśnie żeby ten efekt uzyskać. Tutaj mam swoje źródła, o których zaraz Wam opowiem. Pierwszym źródłem jest książka pani Janet Arnold, numer 4, która pokazuje nam kroje na bieliznę, między innymi właśnie na koszule damskie i męskie. I teraz krój koszuli damskiej wygląda tutaj troszeczkę inaczej, ale w książce, którą posiadam, jest pokazana taka oto koszula. Jest to koszula damska i na tą koszulę jest tutaj wykrój, który jest bardzo podobny do kroju, który można znaleźć w książce pani Arnold. Jedyna różnica jest taka, że w tym wykroju rękawy są cięte na prosto, a w kroju, który widzicie na ekranie, rękawy są cięte w trapez. Dlaczego wybrałam ten krój? Dlatego, że mimo tego, że jest to krój koszuli męskiej, jest bardzo podobny do kroju koszuli damskiej z książki, którą posiadam tutaj. Ten krój koszuli jest datowany na okres 1620-1640, natomiast krój koszuli, którą znalazłam w książce pani Arnold, datowany jest na okres 1600-1630. Więc myślę, że spokojnie mogłyby one się nakładać. Dlatego stwierdziłam, że ten krój będzie najlepszy.
ponieważ cięty jest on na prosto i rękawy doszywane są dokładnie tak, jak widać to na obrazie. Rękawy chciałabym zrobić w kształt trapezu, a nie prostokątu, ponieważ na obrazie widać, że one się zwężają tak jakby do nadgarstka, a nie są całkiem szerokie, tak jak często widać to w koszulach na przykład męskich. Dekolt wykończony jest dosyć charakterystycznie, bo jak mówiłam wcześniej, ma bardzo dużo fałd i wykończony jest taką lamówką, która jest haftowana i prawdopodobnie wykończona jakąś lekką koronką. Jest to, wydaje mi się, dosyć mocno włoski akcent, bo z tego, co zauważyłam na obrazach czy też innych źródłach, że właśnie włoskie koszule były wykończane w ten sposób. Tak samo wygląda nadgarstek, to znaczy wykończenie przy nadgarstku. Jest tam też taka lamóweczka, taki mankiecik, który też jest haftowany i tak samo wykończony jak górna część, ale to akurat wiem niekoniecznie z obrazu, którym się inspiruję, ponieważ na tym obrazie nie widać, jak wykończony jest rękaw. Natomiast autor obrazu kilka innych obrazów namalował w taki sposób, że widać wykończenie rękawów i tam właśnie widać ten ozdobny mankiet, który jest dokładnie tak samo wykończony jak góra, więc pomyślałam, że zainspiruję się właśnie tym obrazem, na którym widać, jak to powinno być wykończone. Ponieważ posiadam materiał, który ma szerokość 70 cm, żeby uzyskać szerokość, którą potrzebuję, czyli 1,50 m, na bokach doszyję sobie pasy tkaniny, które będą miały około 40 cm. Sztukowanie w XVII wieku nie było niczym nadzwyczajnym, więc spokojnie można wykorzystać ten patent i zrobić to w ten sposób. Pierwszy prostokąt będzie miał szerokość 70 cm na, myślę, około 1,30 m, dlatego że koszule mogły być bardzo różnej długości, mogły być tak naprawdę całkiem do kostek albo mogły sięgać kolan, więc ja stwierdziłam, że zrobię sobie mniej więcej taką długość, powiedzmy do połowy łydki, żeby była wygodna, żeby mi się tam jakoś nie specjalnie przeszkadzała mi w chodzeniu, oraz boki doszyję po 40 cm. Także teraz zabiorę się za wycięcie tego. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz, według krojów, które tutaj znalazłam, koszule nie miały szwów tutaj na ramionach, tylko były cięte całe prostokąty i wycięty był po prostu dekolt. Dekolt cięty bardziej tak jakby rozcięty po prostu niż wycięty. Natomiast w tej koszuli ewidentnie ten dekolt musi być wycięty, więc wytniemy go po prostu w kształcie takiego większego półkola. Dlatego, żeby można było go zmarszczyć, żeby on się odpowiednio podniósł. Mamy wycięte 3 prostokąty, które teraz muszę ze sobą zszyć. Materiał jest spięty i pomyślałam, że zanim go zacznę zszywać, to wytnę sobie dekolt, żeby ten szewek później mi się nie pruł. Pomyślałam, że on musi być na tyle głęboki, żeby rzeczywiście można było go zmarszczyć i myślę, że spokojnie na 30-33 cm może być wycięty. Boki natomiast tutaj zostawię na około 13-14 cm, bo to jest mniej więcej ta odległość, która sięgała będzie mi od krawędzi ramienia do połowy. I teraz lecimy z półkolem. Natomiast jeżeli chodzi o tył, to myślę, że spokojnie możemy wyciąć nawet na jakieś 9 cm. Dodam tylko, że jak szyję ciuchy dla klientów, to robię to bardziej dokładnie i wszystko mierzę. Natomiast tutaj, ponieważ to jest dla mnie, sporo rzeczy robię na oko po prostu. Tkanina jest już wykrojona i spięta. Wycięty jest też dekolt, jak widzieliście. I teraz zszyję sobie tylko te 2 prostokąty, doszyję je właściwie, po to, żeby mogła spokojnie zająć się dekoltem. Natomiast nie będę zszywała jeszcze boków. No i później oczywiście będę musiała dociąć jeszcze rękawy. Sposoby, jak zszywać tkaniny w XVII wieku, możecie znaleźć też w książce pani Arnold, ale możecie znaleźć też w książce, która nazywa się 17th Century Women's Dressing Patterns. To jest ta książka i bardzo ją serdecznie Wam polecam. Jest trochę droga, ale zaufajcie mi, że warto. Jest tutaj masa fajnych informacji i są tutaj pokazane też szwy. Możecie zobaczyć, jak wyglądały XVII-wieczne szwy. Jest ich tutaj całkiem sporo. Ja wykorzystam sobie ten do zszycia, natomiast ten do wykończeń, żeby nic się nie strzępiło. Ścieg, którym postanowiłam zszyć 2 tkaniny ze sobą, nazywa się ściegiem scembynowym. Jest dosyć mocny szef i
całkiem fajnie trzyma tkaninę. Myślę, że większość z Was na pewno go zna. Z tej strony wygląda tak, a z drugiej strony tak. Natomiast jak obrócicie tkaninę, to wygląda tak. Jeden bok zszyty. I teraz robię sobie taki myczek, że obcinam z jednej strony tkaninę na całej długości. Robię to po to, żeby przy zawinięciu tkanina nie była tak gruba, dzięki czemu ten szewek będzie się nam lepiej układał. Nici, którymi szyję, to są nici lniane. Tu, jak widzicie, jest kilka bardzo podobnych szwów. One się różnią tym, że jedne są trochę bardziej na ukos, jedne są bardziej na prosto. Także tak naprawdę wybór jest dosyć duży. Ja spróbuję zrobić tym. On z zewnętrznej strony będzie wyglądał dosyć charakterystycznie, natomiast od środka będziecie widzieli takie właśnie ząbki. Tak wygląda szewek od środka, a tak wygląda na zewnątrz. Takie charakterystyczne, skośne kreseczki. Kawałki, które doszyłam na bokach, są już na miejscu, już są wykończone szwy. Zabiorę się teraz za dekolt, który jest ogromny, ale taki ma być po to, żeby był mocno zmarszczony, ponieważ bardzo zależy mi na tym, żeby to marszczenie było takie bardzo gęste. Zabieram się teraz za fastrygowanie i pokażę Wam, na czym to polega. Żeby uzyskać marszczenie takie, na jakim nam zależy, ta fastryga musi być dosyć gęsta. Ważne jest to, żeby fastryga była przede wszystkim równa i w miarę gęsta, ponieważ to marszczenie ma być takie gęste. Teraz do tej pierwszej fastrygi musimy dorobić drugą. Ja robię tak około pół centymetra poniżej tej, którą mamy na górze. I teraz dlaczego powinniśmy tą fastrygę zrobić? Ponieważ jak zmarszczycie sobie jedną nić, to zobaczcie, jaki jest efekt. Taki, że jeżeli będziemy to wszywać, to ten dół nie będzie do końca tak równy, jakbyśmy chcieli. Natomiast zaraz Wam pokażę, jaka jest różnica, jak zrobi się drugą fastrygę poniżej. I teraz ważna rzecz, musicie ją robić dokładnie w tych samych miejscach, w których robiliście fastrygę pierwszą. To jest dosyć istotne, żeby ona nam się później dobrze zmarszczyła. Ok, kawałeczek przyszyłam i teraz zobaczcie, jaka jest różnica, jak zmarszczymy sobie dwie nitki. To się tak fajnie trzyma razem. Jeszcze raz Wam pokażę na jednej nitce. Marszczenie jednej nitki wygląda tak, natomiast dwóch tak. Myślę, że różnica jest dosyć widoczna. Byłoby super, gdybym zrobiła to tak całkiem gęsto, ale obawiam się, że będzie musiało być to troszkę luźniej, bo ten dekolt nie jest aż tak szeroki, myślę, tak mi się wydaje. Także myślę, że będę musiała to zrobić sobie mniej więcej tak. Dekolt jest zmarszczony i teraz słuchajcie, wykończenie. Mam straszny problem, bo nie mogę znaleźć nigdzie wykrojów, w którym widać, jak mogły być wykańczane dekolty tego typu. To znaczy, można znaleźć kroje na dekolty takie marszczone, ale one są robione na zasadzie tunelika, sznureczka i związywania. Natomiast ta konkretna koszula, jak widać na obrazie, ma taką jakby doszytą lamóweczkę,
która jest haftowana. Zrobię to po swojemu, bo naprawdę nie mogę nic znaleźć i szukam po prostu i szukam i już mam dosyć tego szukania i po prostu nie znajduję takiego kroju, gdzie byłoby pokazane, jak taki dekolt wykończyć w taki właśnie sposób, jak widać na obrazie, więc zrobię to trochę tak, jak wydaje mi się, że można by było zrobić, ponieważ jakbym zrobiła tak, że wycięłabym prosty pasek, tak jak często na krojach widać, na przykład robione są stójki, tylko pamiętajcie, że to jednak nie jest stójka, szyja ma zupełnie inny kształt niż dekolt, no to jeżeli wytnę prostokątny pasek, który doszyję, to on będzie sterczał, będzie po prostu odstawał w niektórych miejscach. Na obrazach pana Orazio widać, że te dekolty tak ładnie przylegają do ciała, więc ja zrobię to tak, złożę tą tkaninę sobie na pół, to znaczy w ogóle to zrobię to na papierze, ale generalnie robi się to tak, że składa się tę tkaninę na pół, tak żeby złączyć ze sobą ramiona i odrysowuje się dekolt. Myślę, że pokażę Wam to, jak będę to robiła na papierze. Dlaczego na papierze? Dlatego, że to wszystko jest tak ruchome, że jak ja to rozłożę, to po prostu mi się to, nie będę w stanie ułożyć tego równo, a jak sobie dozoruję to na papierze, to myślę, że mi się to uda. Także kombinuję. O co tutaj teraz chodzi? Jak widzicie, tutaj mam już praktycznie gotową lamówkę. To jest fragment, który będzie doszyty do koszuli, natomiast tutaj jeszcze sobie zostawię pół centymetra, ponieważ ta lamówka będzie składała się z dwóch części, które będą ze sobą zszyte. I teraz właściwie mogę wyciąć sobie cały ten kształt i myślę, że będę miała gotową lamówkę. Wygląda to mniej więcej tak. I teraz przetnę to sobie tutaj z tyłu. Zaznaczyłam sobie mniej więcej, gdzie jest połowa i zrobię to po prostu w taki sposób, żeby to było ze sobą zszyte. No i oczywiście wyrównać, bo to jest, wiecie, wszystko jak widzicie nierówne. Ok, i to by był kształt gotowej lamówki. Taką lamówkę możecie sobie wyciąć z dwóch kawałków, nawet z jednego, ale ja bym nie ryzykowała. Myślę, że najlepiej jest ją wyciąć z 4 kawałków. Dlaczego z 4 kawałków? Dlatego, że w razie czego będzie łatwiej manewrować, żeby ją dopasować. Gdyby gdzieś coś tam sterczało, będzie można po prostu ją dociągnąć, żeby fajnie się ułożyła, tak żeby rzeczywiście dotykała ładnie ciała. Minęło sporo czasu, ale postanowiłam zmienić jedną rzecz i doszyłam drugą warstwę do środka. Musiałam wszystko odpróć i przyszyć na nowo. 2 warstwy doszyłam. Następna rzecz to będzie doszycie wewnętrznej części. Dekolt skończony. Muszę przyznać, że trochę się z nim męczyłam, żeby miał taki wygląd, jak tutaj teraz możecie zobaczyć, ponieważ okazało się, że szycie dekoltu tego typu z lamówką i marszczeniem wcale nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Współcześnie doszywanie takiej lamówki to nie jest jakiś straszny problem, natomiast w momencie, kiedy dochodzi takie marszczenie, żeby to wszystko dobrze leżało, to trzeba naprawdę się trochę namęczyć, bo lamówka cięta w taki kształt zawsze będzie miała w którymś miejscu skos, bo ciężko jest to wyciąć tak, żeby ona tego skosu nie miała, więc ten skos się rozciąga. W momencie, kiedy on się rozciąga, automatycznie cały dekolt zaczyna leżeć gorzej, niż byśmy tego chcieli. Więc w miejscach, gdzie mam nacięcia, dlatego też polecam Wam robić chociażby z 4 części taki dekolt, bo zawsze możecie w tych miejscach sobie podociągać,
żeby on nie sterczał, a to chyba jest największy problem. Problem był też taki, że bardzo wszystko się przesuwało. Być może mogłam sobie jakoś zamocować te marszczenia, zanim zaczęłam doszywać dekolt, ale stwierdziłam, że nie będzie to konieczne, a myślę, że następnym razem chyba jednak to zrobię. No i kolejna sprawa, myślałam, że to będzie dużo prostsze, ponieważ szycie koszuli tego typu z tunelikiem, w który wkłada się sznurek i się ściąga, jest naprawdę banalne w porównaniu z tym, przynajmniej dla mnie. Także jeżeli, słuchajcie, nie szyliście nigdy koszul tego typu, to liczcie się z tym, że trzeba trochę czasu poświęcić na to, żeby ten dekolt leżał tak, jak teraz widzicie na manekinie, czyli żeby fajnie wszystko przylegało. Nadszedł czas na rękawy. Na wykroju, który pokazywałam Wam wcześniej, rękawy mają kształt trapeza i takie właśnie rękawy spróbuję tutaj wszyć. Zdecydowałam się na ten krój dlatego, że on nie wymaga wszywania klinów pod pachę, a w związku z tym, że ten rękaw będzie doszyty taką koroneczką, to uznałam, że będzie to po prostu jednak lepiej wyglądało niż w momencie, kiedy pojawiłby się tam klin. Poza tym, tak jak mówiłam wcześniej, wydaje mi się, że na obrazie ten rękaw jest troszeczkę węższy przy nadgarstku, aczkolwiek mogę się mylić. Pamiętajcie, że to jest tylko moja interpretacja. Jak widzicie, mam już wycięty rękaw. Jego wymiary to tam, gdzie będzie pacha 64 cm, przy nadgarstku 52 cm, a jego długość to 65 cm. Teraz ten rękaw ze sobą zszyję, zostawiając tutaj kawałeczek rozcięty. W tym miejscu będzie obszycie, ponieważ tutaj będzie plecionka, czy też koronka, która będzie łączyła rękaw z resztą. Natomiast tutaj będzie marszczenie i doszyty mankiet. Wycięłam już sobie prostokąty na mankiety, 20 cm na no niecałe 7, nie 7. Teraz tutaj już pokażę Wam spięty. Wsadziłam sobie jedno w drugie, żeby trochę go usztywnić, bo ten len jest dosyć miękki. Złożyłam na pół, pospinałam szpilkami i przeszyłam sobie na szybko, tylko taką fastrygą, żeby mi się wszystko dobrze trzymało. Teraz przyszyję go do koszuli, która, jak widzieliście wcześniej, już jest zmarszczona. Do rękawa oczywiście. Boki zszyte, rękaw zszyty, czas zabrać się za połączenie jednego z drugim. Tutaj jest taka plecionka, która pokazuje fajnie, że tkanina nie jest wykończona w żaden inny sposób, tylko bezpośrednio tą plecionką. I ja postanowiłam zrobić tak samo. To nie jest wzór, z którego ja skorzystałam, ponieważ wzór, z którego ja skorzystałam, wydaje mi się, że najbardziej przypomina ten, który jest na obrazie. Bardzo długo go szukałam, znalazłam go w źródłach, które pojawiały się w XVI wieku, chyba w Rosji, ale niestety nie jestem w stanie znaleźć nic, co byłoby włoskiego i co wyglądałoby dokładnie tak, jak wygląda ta plecionka na obrazie. Teraz spróbuję Wam to pokazać, jak to wszystko robię. Wykorzystuję do tego nić taką grubszą, na mojej starej szpulce pięknej. To jest oczywiście też nić lniana, ona jest taka gruba, może Wam pokażę różnicę. To jest ta, którą zszywałam, a to jest ta, którą będę robiła tą plecionkę. Ona jest grubsza i będzie bardziej wytrzymała.
gotowe. Tak wygląda cały rękaw. Tak będzie wyglądał, jak będzie na skórze. Dodam jeszcze, że na obrazie nie widać tutaj tego wykończenia, bo niestety po prostu nie jest to tak dokładnie namalowane. Natomiast widać tutaj cały ten środek i on ma bardzo podobny kształt właśnie do tego wzoru. Natomiast stwierdziłam, że wykończę to w ten sposób właśnie dlatego, że podobne wykończenia znalazłam w książce. Oczywiście to jest inny ściek, dlatego że on jest zrobiony zupełnie inaczej, ale samo to, że jest wykańczane w ten sposób, że podwinięcie jest przeszyte tym szwem, to uznałam, że może być to dobre rozwiązanie. Koszula skończona. Nadszedł czas na zrobienie zapinania przy mankietach. Na początku zastanawiałam się, czy nie zrobić tego na haftki. Jednak przeszukując różne źródła, niestety nie znalazłam koszuli, w której byłoby widać, że mankiet zapinany jest na haftkę. W międzyczasie nasz kumpel Borg, o którym mówiłam wcześniej, podesłał mi fajne źródło koszuli, na której widać, że zapinana jest na haftkę, ale pod szyją. Nie znalazłam za bardzo innego źródła, na którym widać, że można byłoby tych haftek użyć. Dlaczego zastanawiałam się nad haftkami? Dlatego, że patrząc na te obrazy, na bazie których rekonstruuję tę koszulę, mankiet pokazany jest tam w taki sposób, że jest bardzo przylegający do nadgarstka, natomiast nie widać w ogóle, jak jest zapinany. A żeby nie było widać za bardzo, w jaki sposób on jest zapięty, pomyślałam właśnie o tym, że haftki byłyby najlepsze, natomiast w związku z tym, że tak jak wspomniałam wcześniej, nie mogę znaleźć za bardzo źródła, które by mi to potwierdziło, to uznałam, że poszukam czegoś innego i tutaj chciałam serdecznie podziękować Tomkowi Łomnickiemu, który również jest rekonstruktorem, który również zajmuje się szyciem strojów XVII-wiecznych. Tomek pomógł mi znaleźć informację o tym, że mogę spokojnie użyć guzika do zapięcia koszuli. Informację tą znajdziecie w książce Janet Arnold. Zabawne jest to, że przeglądam tą książkę milion razy i tego nie zauważyłam. Dopiero dzięki Tomkowi zdałam sobie sprawę, że to źródło tam jest. Także spokojnie można zapiąć na guziki. I uznałam, że właśnie w ten sposób zapinanie zrobię, ponieważ innym takim popularnym sposobem zapinania, czy też wiązania mankietów było używanie do tego sznureczków. Robiło się dziurki, przeplatało się sznureczki i można było sobie ten mankiet związać. Natomiast na tych obrazach nie widać nigdzie wiszących sznurków, więc stwierdziłam, że lepszy będzie guzik. Guzik, który wykonam na podstawie książki The Tudor Tailor, w której co prawda ta książka mówi głównie o wieku XVI, natomiast wiele rzeczy z XVI wieku przechodziło jeszcze do wieku XVII, między innymi guziki. W tej książce pokazane są guziki, które zrobione są na bazie materiałowej, ponieważ są dwa sposoby na zrobienie takich plecionych guzików. Jeden jest taki, że możecie oplatać drewniany koralik, natomiast ten, który ja zrobię, będzie wykonany z wełny i zrobię go w taki sposób, że stworzę sobie taką właśnie okrągłą bazę, którą następnie będę oplatała. Jedyna różnica między tym, co zrobię ja, a co jest w książce, to jest to, że ta baza tam jest wykonana z kwadratowego kawałka tkaniny, natomiast ja zrobię to z okręgu, ponieważ przez wiele, wiele lat robiłam guziki materiałowe i te okrągłe po prostu robi mi się wygodniej, a są one również poprawne historycznie. Ok, teraz mam taką grubszą nić lnianą i wykorzystam ją sobie do tego, żeby zrobić taką bazę. Przebijam guzik mniej więcej na środku. Ona jest tutaj dosyć gruba, więc muszę to zrobić mocniej. I robię sobie takie pierwsze, powiedzmy, sznurki, które stworzą mi taki szkielet jakby. I takich paseczków muszę zrobić w sumie 8. Tak wygląda, powiedzmy, taka baza do guzika, którego teraz będziemy naokoło oplatać nicią. Myślę, że każdy ma swoje sposoby. Ja Wam pokażę, jak robię to ja. No i generalnie robimy tak, że przeplatamy sobie igłę pod nitką, dociągamy i przeplatamy jeszcze raz, żeby zrobić taki mały węzełek jakby. I dociągamy. I następne przeplatamy raz i lecimy tak w kółko, czyli przeplatamy 2 razy na każdej nici. I gotowe. Tak się prezentuje guzik, który już jest przyszyty do mankietu. Natomiast teraz zrobię pętelkę i zaraz Wam pokażę, jak ją zrobię. Dlaczego pętelkę, a nie dziurkę? Dlatego, że ten mankiet jest dosyć gruby i po prostu ta dziurka mogłaby nie wyglądać jakoś super ładnie. On jest taki dosyć też sztywny, ponieważ w środku są dodatkowe 2 warstwy materiału, żeby on po prostu lepiej się układał. Stąd decyzja o tym, żeby dorobić pętelkę. Jak robimy taką pętelkę? Nic trudnego, słuchajcie. Najpierw robię znowu taką bazę, taki szkielet, powiedzmy, odpowiedniej wielkości.
Ok, i teraz naokoło zaplatam, tak jak w beleczce. A po zapięciu całość prezentuje się w ten sposób. Ok, słuchajcie, nadszedł czas na haftowanie. Koszula już jest praktycznie zrobiona, zrobione są guziki, jest cała uszyta i pozostało mi wykończenie, czyli zrobienie tego, na co czekałam najbardziej, wykończenie lamówki oraz wykończenie mankietów przy nadgarstkach. Sposób, jaki zdecydowałam się wykorzystać na zrobienie tego, jest według mnie najbardziej odpowiedni. Dlaczego? Dlatego, że przeglądając obrazy autora obrazu, którego ja rekonstruuję, można zobaczyć, że na innych koszulach tego typu ma się wrażenie, że naszyta jest koronka na tych dekoltach oraz na mankietach. Natomiast przyglądając się obrazowi, który rekonstruuję, wydaje mi się, że nie ma tam koronki tak jakby na całej tkaninie, tylko jest haft, który wykończony jest dodatkowo na krawędzi tylko koronką. I postanowiłam, że w ten sposób to właśnie zrobię, ponieważ jest tam dosyć mocna różnica w jednym obrazie i w tym obrazie i w obrazach innych, więc stwierdziłam, że nie będę naszywała całej koronki, tylko właśnie wyhaftuję sobie tę koszulę, a samą koronkę wykorzystam do wykończenia brzegów. Wzór haftu, który wykorzystałam, przerysowałam z obrazu na tyle, na ile go widzę na tym obrazie, ponieważ szukałam wzorów tego typu. Niestety miałam ogromny problem z tym, żeby znaleźć dokładnie taki wzór haftu, bo plusem XVII wieku jest to, że jest dużo źródeł. Między innymi hafty, jest bardzo dużo przerysowanych wzorów haftów, które po prostu można sobie przełożyć na tkaninę i wyhaftować. Natomiast wzoru tego typu naprawdę nie mogłam nigdzie znaleźć. Pomyślałam, że zainspiruję się haftami, które w XVII wieku były popularne i spróbuję wykorzystać elementy z różnych haftów, żeby stworzyć jak najbardziej podobny do tego, który widać na obrazie. Są tam takie charakterystyczne elementy jak trójkąty, czyli takie geometryczne wzory. Wydaje mi się, że widać dwa tulipany, które są zwrócone do siebie tyłem i jest dół jeszcze, który być może też mogą to być dwa tulipany, natomiast wydaje mi się, że tam jest bardziej jakiś element rośliny, taki zawijas. Na początku rozrysowując sobie cały ten haft, ponieważ sama go rozrysowałam, narysowałam sobie w tym miejscu też takie tulipanki, ale w trakcie haftu stwierdziłam, że jednak przerobię to na takiego właśnie zawijasa. Oczywiście całość jest narysowana według jednego maluteńkiego fragmentu, który widać na obrazie, ponieważ generalnie ten obraz jest namalowany w taki sposób, że bardzo ciężko jest dojść do tego, jak dokładnie to może wyglądać. Ja próbowałam go zmieniać sobie w programie graficznym, dodawałam mocnych kontrastów, żeby było to widać lepiej. Udało mi się stworzyć ten haft, myślę, w taki sposób, żeby odwzorowywał jak najwierniej to, co widać na obrazie. Rodzaj szwu, jaki postanowiłam wykorzystać do stworzenia tego haftu, też on jest dosyć popularny, ale też w związku z tym, że ja lubię się opierać na czymś, znalazłam go oczywiście w książce, którą posiadam. Jest to szef łańcuszkowy, który myślę, że będzie, wydaje mi się, najlepiej pasował do tego typu haftu. Pomyślałam, że oczywiście wykonam go lnianymi nićmi, żeby to wszystko się ładnie ze sobą komponowało. Jeżeli chodzi o techniczne wykonanie tego haftu, ponieważ nie chciałam, żeby zostawały mi jakieś ślady na tkaninie, pomyślałam, że zamiast rysować ten haft na tej lamówce i na mankietach, postanowiłam go sobie wyszyć fastrygą.
W następnej kolejności zajęłam się wykończeniem brzegów, czyli koronką. I tutaj na początku miałam trochę problem, ponieważ nie do końca wiedziałam, jak to zrobić, ponieważ głównie z tego, co czytałam, taką najbardziej charakterystyczną koronką była koronka klockowa. Natomiast ona jest tak skomplikowana dla mnie, że ja po prostu się poddałam. Próbowałam coś tam działać, ale podziwiam wszystkie osoby, które tworzą koronki klockowe i robią to rękoma, naprawdę szacun. Natomiast ja uznałam, że nie. Drugą opcją było kupienie takiej koronki. Jest masa koronek, które są wykonywane w tej chwili maszynowo, a wyglądają tak jak te XVII-wieczne. Natomiast wiecie, ja lubię kombinować sama i jak już robię coś ręcznie, całkowicie uszytego, to chcę zrobić do końca sama to, co tworzę. Dlatego zdecydowałam się na wykorzystanie koronki igłowej, która, jak się okazuje, po raz pierwszy pokazywała się we Włoszech w XVI wieku, nazywała się reticella i była to koronka, która była wykonywana z lnianych nici białych, więc po prostu perfekcyjnie taka koronka, jaką ja potrzebuję. Ona później w następnych latach się rozprzestrzeniała na inne kraje, więc jak najbardziej w XVII wieku była również stosowana. Koronka ta jest dosyć prosta w wykonaniu, ponieważ metoda, którą ja zastosowałam, która jak najbardziej, wydaje mi się, odwzorowuje haft, który widać na obrazie, to było zrobienie 3 takich oczek, które następnie obszywane są w taki sposób, żeby powstawały takie pętelki na końcach, tak jak robi się beleczkę, czy też tak jak robi się na przykład oczka do guzików. Więc zrobienie tego nie było trudne, natomiast było czasochłonne, ponieważ są to dosyć małe elementy i żeby one wyszły równo, to trzeba rzeczywiście trochę się postarać, natomiast efekt jest, myślę, zadowalający i myślę, że jak najbardziej odwzorowuje to, co widać na obrazie. Oczywiście nie widać tam tego dokładnie, więc robiłam to na tyle wiernie, na ile moje oko po prostu się dopatrzyło tego, jak to mogłoby wyglądać. Koszula skończona. Czy udało mi się zrekonstruować tak, jak powinnam? Ocenę pozostawiam Wam. Będzie mi bardzo miło, jeżeli w komentarzach wpiszecie, co myślicie o tej rekonstrukcji. Przy okazji bardzo serdecznie zapraszam Was na moje konta na Instagramie oraz na Facebooku, gdzie na bieżąco będę wrzucała to, co aktualnie robię. Zapraszam Was przy okazji już do następnego filmu, ponieważ to nie jest jedyny film, jaki nagrałam. Kolejny film będzie o sukni, którą widać na obrazie, bo stwierdziłam, że skoro zrobiłam już koszulę, to uszyję też sukienkę. Ona jest dosyć często rekonstruowana, przynajmniej tak mi się wydaje. Jednak uznałam, że skoro zrobiłam już koszulę, to do kompletu zrobię też strój wierzchni, czyli tą sukienkę. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Dziękuję za to, że obejrzeliście film do końca, bo wiem, że jest długi i pewnie nie każdy dał radę. Być może komuś film się przyda. Będzie mi bardzo miło, jeżeli podzielicie się nim ze swoimi znajomymi i będzie mi bardzo miło, jeżeli zajrzycie do mnie ponownie. Dziękuję Wam za oglądanie i do następnego razu. Pozdrawiam!